Siema wszystkim, po bardzo długiej przerwie. Niestety nie mieliśmy czasu przedstawić wam, co działo się z moim autem, bo tak naprawdę niewiele się działo. Aczkolwiek jest co pokazać. Jest trochę rzeczy, które zrobiłem. Nie ma tego jakoś dużo, ale zrobiłem sobie takie małe podsumowanie wszystkiego, co dotychczas zostało zrobione. Pokażę wam to. Następnie myślę, że opowiem wam o swoich planach, co jeszcze chciałbym zrobić w aucie i co zostało do zrobienia, ale to wszystko za chwilę. Zaczniemy może od układu hamulcowego. Jest już naprawdę gotowy. Widzieliście pewnie w różnych odcinkach, jak go składałem, przygotowywałem jakieś tam części. Weźmiemy teraz auto do góry i jakby opowiem wam, jak to wygląda w moim aucie. Ogólnie cały układ hamulcowy składa się z przewodów Hella. Mamy pedal box Tiltona. Do tego jest hydrołapa firmy Nemless ze Stanów. Wszystko jakby pracuje na pompach Willwooda 0,75, która ma swój zbiorniczek. Reszta pomp już są na zewnętrznych zbiorniczkach. Mamy 3 w jednym, nie trzeba było robić zbędnych mocowań i wieszać 3 różnych zbiorniczków. Więc zaczynając może od wysprzęglika. Wysprzęglik jest w tym miejscu, tutaj płyn do niego. Przewód schodzi sobie w dół do budy, idzie do pedału sprzęgła w pedalboxie. Tak samo mamy płyn do pompy do przednich hamulców i płyn do pompy do tylnych hamulców. W budzie zostały wywiercone dziury. Oczywiście są to zabezpieczone gumkami, żeby się nie przecięły. Pedalbox Tiltona, wszystko jest nabite płynem. Do tego potrzebowałem kumpla, żeby mi pomógł odpowietrzyć to wszystko, bo nie wiem, czy wiecie, żeby odpowietrzyć układ hamulcowy są potrzebne 2 osoby. Na wciśniętym pedale hamulca odkręcamy zaworek, ucieka nam powietrze z płynem i tak do momentu, aż uzyskamy czysty płyn. Pedał zrobi się nam twardy, układ hamulcowy będzie odpowietrzony. Jak widzieliście pewnie wcześniej, z tyłu mamy 2 zaciski. Teraz przejdę może do wisienki na torcie, jeśli chodzi o układ hamulcowy. Są to przednie zaciski, są to zaciski Willwooda 4-tłoczkowe. Stworzyłem też samemu adaptery. Mamy na każdy tłoczek jeden odpowietrznik, więc w sumie jest ich 4, tak jak mamy 4 tłoczki. Wszystko jest postawione na przewodach firmy Hell. Klocki są EBC Green Stuff. Też dają radę i mi się wydaje, że wystarczą do naszej driftowej jazdy. Z tyłu tak samo jak wam wcześniej pokazywałem, zaciski są po 2 na każdą stronę. Też są w nich zamontowane EBC Green Stuffy, więc wszystko powinno fajnie śmigać. Oczywiście wszystko wymaga tego jeszcze, żeby się ułożyło. Trzeba z tym pojeździć, pohamować, zobaczyć, czy nic nie cieknie, czy wszystko działa. Więc to wszystko jeszcze przed nami. Heble marzeń, ponieważ miałem takie zamontowane w swoim Nissanie poprzednim, którego miałem do time attacków. Dużo osób pytało mnie, co miałem za Nissana. Był to Nissan Sunny. Przerobiony po prostu też cały przeze mnie. W sumie 2 lata tam ten samochód budowałem krok po kroczku. Dużo się przy nim nauczyłem i jakby zacząłem całą przygodę z motoryzacją. Tu jest mój następny projekt. A jak gdzieś znajdę kiedyś zdjęcia albo jakiś film, to wam wrzucę tego Nissana, żebyście sobie zobaczyli. Może przejdę teraz jeszcze do hydrołapy. Ona też już jest nabita. Płyn jest zalany. Przewody wszystkie są poprowadzone w budzie. Teraz może zabiorę was jeszcze pod samochód. Tam się wydarzyło bardzo dużo rzeczy. Zacząłem montować już powoli silikony wszystkie. Tutaj mamy akurat z układu dolotowego. Chłodniczki już są nabite olejem, ponieważ motor już został napompowany lekko. Zalałem go olejem, podłączyłem, przykręciłem rozrusznik. Na rozrusznik podaliśmy prąd, więc daliśmy troszeczkę, żeby silnik sobie pochodził, pokręcił. Więc powinno pojawić się jakieś tam ciśnienie, jakieś smarowanie, więc dobrze dla silnika. Tu jest bardzo ważna rzecz, bo jest lampka. Lampka, która super działa. O. Tak się prezentują silikony od FMIC. Są założone, rury też wodne. Są owinięte też bandażem. Z racji tego, że jest blisko rozrusznik też jest założony. Kable są rzucone na razie.
Przykręcane, luźne. Mam mały problem, bo jest bardzo, bardzo ciasno przy rozruszniku. Rozrusznik jest tam ukryty i muszę doprowadzić tam prąd. Więc to będzie nie lada wyzwanie. Nie wiem, czy nie będę musiał jeszcze raz zrzucić alternatora i pompy z pomy. Ale to zobaczymy później. Siedzi już też skrzynia biegów. Skrzynia biegów jest na flanży od PMC Motosport aluminiowej. Do tego mamy sprzęgło założone. Sprzęgło jest wierzby konstrukcji. Powinno znieść około 800 N. Idziemy dalej. Tutaj mamy wał i duży łącznik wału elastyczny, który powinien zrobić robotę i wytrzymać tą moc, która będzie w aucie. Do tego mam mały problem, bo zrobiło się bardzo ciasno i niestety będę musiał chyba troszeczkę w środku budy wyciąć, żeby, jak widzicie, tutaj jest element od wybieraka do zmiany biegów. Będę musiał zrobić na to miejsce, żeby można było zamocować short shifter. Pokażę Wam teraz, jak wygląda mój short shifter od firmy IRP. Jest to Stage 2, który ma blokadę tutaj w tym miejscu do biegu wstecznego. Kiedy wciśniemy ten guzik, możemy wrzucić wsteczny. Możemy sobie wkręcić tutaj śrubki, które będą nam ustawiały położenie warka zmiany biegów. Jest naprawdę fajnie wykonany, z aluminium, z dobrych materiałów, z ręką na sercu mogę Wam go polecić. W Dziku też taki zamontowałem i Paweł jest mega zadowolony, więc wydaje mi się, że to był dobry zakup. Idziemy dalej, tu jest podpora, wał został skrócony 2 cm. Jest też bak, ja zostawiam bak seryjny z racji, że myślę, że to jest spoko zabieg, jeśli chodzi o wyważenie samochodu. Jest w dobrym miejscu, jest na dole, nisko jest punkt ciężkości, więc powinno być ok. Wszystko jest postawione na poliuretanach. Tu już, jak widzicie, wiszą przewody paliwowe do baku. Ale paliwówką zajmiemy się niebawem w następnym odcinku, bo będzie przy tym dużo zabawy, a też chciałbym pokazać Wam, jak stworzyć taką paliwówkę. Myślę, że to będzie ciekawy odcinek. Zapomniałem Wam dodać, że dyfer jest od 3.0 diesla, wał tak samo. Do tego dyfer jest zalany olejem ROWE 75W 140 bodajże, więc powinien dać radę. Tylko ciekawy jestem najbardziej przełożenia, bo przełożenie jest 2,81, jest bardzo długi. Niektórzy mówią, że ta skrzynia od 3.0 diesla jest bardzo krótka, więc po prostu zobaczymy, jak to będzie działać. Przeniesiemy się znowu do przodu samochodu. Tutaj Wam pokażę, co zrobiłem. Zrobiłem wiele rzeczy w sumie z doskoku. Zaczniemy może od dolotu. Dolot jest prawie skończony. Tutaj mam jeszcze silniczek krokowy, do którego muszę wspawać specjalny kruciec, żeby mógł sobie pobierać z układu dolotowego powietrze i dzięki temu motor będzie mógł sobie szczytywać na biegu jałowym, jakie są ilości powietrza. Do tego mamy założony tutaj dalej układ wodny, tak, chłodzenia, rurki. One idą sobie tu na dole, tam gdzie Wam pokazywałem przed chwilą. Wjechał zbiorniczek Moroso na odmę. Tutaj mamy zbiorniczek na płyn chłodniczy, wyrównawczy. Z niego będzie szedł przewód. Tutaj do tego krótca. Tutaj mam układ chłodzenia turbin stworzony. Przewody są pozakładane, porobione trójniki. Przewody stąd są wyciągnięte pod kolektorem. Wychodzą sobie tutaj z przodu i wchodzą nam w turbiny. Turbiny są chłodzone wodą i olejem. Przewody olejowe muszę jeszcze dorobić. Olejówka będzie puszczona z podstawy filtra zamiast tego czujnika tutaj w tym miejscu na dole. Dorobię przewód i prawdopodobnie umocuję tutaj w tym miejscu trójnik czy tam czwórnik, bo też chciałbym tam zamontować czujnik ciśnienia oleju dodatkowy, który będzie szedł do EMU. Czujnik temperatury oleju,
Do tego muszę zrobić 2 wyjścia na turbiny, które będą zasilały turbiny w olej. Spływy są tutaj zrobione na dole i są doprowadzone do miski olejowej. Mamy też czujniki EGT. Gruszki mam mniej więcej ustawione, tylko muszę zrobić jakieś wzmocnienia z blachy, żeby się nie gięły, kiedy będą dostawały ciśnienie i będą miały otwierać Westgate'y. Gruszki właśnie są za to odpowiedzialne. Płyn od wspomy jest zalany, olej tak samo. Od FMIC dostałem jeszcze blow-offa. Pewnie wielu z Was zastanawia się, co to w ogóle jest blow-off. Blow-off to jest zawór upustowy. W momencie, kiedy mamy nabite ciśnienie w układzie dolotowym, czyli w interkulerze i w dolocie do przepustnicy, on jakby pilnuje tego, żeby po prostu jak będzie już na przykład przeładowanie, czyli będzie więcej ciśnienia niż powinno być w tym układu, ja akurat będę tylko pompował 0,5 bara, będzie zrzucał nadmiar tego powietrza. Właśnie tym się zajmuje blow-off. Wygląda tak. Teraz Wam pokażę, gdzie powinien być zamontowany. Więc chodźcie. Elektrykę, jeśli chodzi stricte kabinową, bagażnikową, światła i takie różne rzeczy robię sam. Stworzyłem sobie do tego schemacik. Robię to pierwszy raz. Jeśli chodzi o cały samochód, nie używam w ogóle żadnych kabli i elementów ze starej wiązki, więc musiałem sobie to jakoś rozrysować. Do takiej zabawy, jakby do stworzenia całej elektryki potrzebujemy oczywiście kable, przekaźniki, bezpieczniki, skrzynki z bezpiecznikami. To wszystko musimy połączyć w całość. Jak dobrze to zrobimy, to po prostu będzie działać. Jak widzieliście, tutaj wychodzą kable od rozrusznika. One będą oczywiście jeszcze w otulinach. Cała wiązka od silnika będzie stworzona przez turbolamika. Tu będzie EMU zamontowane. Wiązka silnikowa będzie właśnie w tym miejscu, połączona z komputerem od silnika. W tym miejscu schowałem sobie skrzynkę z bezpiecznikami. Zawsze awaryjnie, jakby coś się działo, one mają diody. Mogę po prostu wsadzić głowę pod deskę i jak będzie jakiś wywalony bezpiecznik, będzie się palić dioda. Do tego mogę sobie wyjąć na przykład zaślepkę od poduszki powietrza, gdzie była oryginalnie, i mieć po prostu dostęp do skrzynki z bezpiecznikami. Tu jeszcze zostaną do rury przymocowane przekaźniki, więc wszystko będzie fajnie, w fajnym miejscu umocowane. Tu mamy stricte panel sterowania całą elektryką w aucie. Począwszy od zapłonu, starter, do rozrusznika idzie kabel. Tu mamy paliwo, pompę paliwa, pompę wody, wiatraki i wiatraki kabinowe. Cały panel jest z firmy Jax, wygląda fajnie. Myślę, że spełni swoje zadanie. Tak wygląda moja rzeźba z wiązką. Do tego jest główny hebel, czyli wyłącznik prądu w całym aucie. Z niego idzie kabel, który idzie do akumulatora. Akumulator będzie w tym miejscu. Tu jeszcze, jak widzicie, będą położone kable pod spodem, bo będzie zamocowany fuel flex. Tak wyglądają przekaźniki. One będą umocowane w tym miejscu sobie pod spodem. I to wszystko jakoś będzie grało. Odnośnie pedalboxa chciałbym dodać jeszcze tutaj, nie wiedziałem, zastanawiałem się, jak rozwiązać problem światła stopu, które oczywiście musimy mieć, musi działać i muszą świecić się LEDy na dachu, żeby sędziowie i ludzie jadący za nami widzieli, że hamujemy. Rozwiązałem ten problem w ten sposób, że kupiłem sobie mały czujnik, który jest montowany w motocyklach. Akurat ja kupiłem taki z Harley'a Davidsona, który w momencie, kiedy dostaje ciśnienie, czyli w momencie, kiedy wciskamy pedał hamulca, zamyka obieg i daje nam prąd wtedy na światełka. Też mam tutaj na stole EMU, które pokazywaliśmy Wam w pierwszym odcinku. Cały czas czeka na montaż. To będzie ostatnia rzecz, która będzie zamontowana w aucie, ale ten komputer będzie montował i tworzył wiązkę do silnika Turbolamik. Ja po prostu nie chcę zajmować się takimi rzeczami, nie znam się na tym do końca. Wiem może mniej więcej, jak to powinno działać, jakiś tam schemat mam do tego, ale po prostu wolę to zlecić osobie, która ma o tym pojęcie, robi to na co dzień i to na pewno będzie działać. Jeszcze mam kilka gratów fajnych, które też będę montował lada dzień. Są to zegary, autogałgi. To jest nowa seria autogałganów.
nowa seria zegarów Smoke, już stworzona na japońskich podzespołach. Nie jest to Chińczyk, tak jak wcześniej. Różni się tym, że jest dużo dokładniejszy. Jego wykonanie oczywiście jest lepsze. Też mogę Wam je polecić. Myślę, że fajnie wsiądą w aucie. Montuję ogólnie 3 zegary. Temperaturę wody, ciśnienie oleju i temperaturę oleju. Są to jakby 3 parametry, na które wolę mieć dodatkowe czujniki, które będę widział po prostu podczas jazdy. Oczywiście w EMU mamy miliard różnych opcji i też EMU będzie miało swoje dodatkowe czujniki ze wszystkimi tymi rzeczami, ale po prostu myślę, że to jest też dobry zabieg, żeby mieć po prostu na oku, kątem oka, mają warningi, w razie czego jakby coś się działo, to po prostu będzie pikać, krzyczeć i nas ostrzegać. EMU tak samo ma różne takie ciekawe opcje, kiedy temperatura oleju będzie za wysoka albo ciśnienie oleju będzie za niskie, automatycznie gasi nam motor. Tak samo jeśli chodzi o doładowanie, kiedy na przykład turbiny zaczną nam przeładowywać, EMU po prostu potrafi wyłączyć nam motor, odciąć nam zapłon, żeby po prostu nie wybuchł ten motor i nic się z nim nie stało, tak? Więc zabezpieczeń będzie bardzo dużo. Myślę, że to jest fajną opcją i bardzo bezpieczną, jeśli chodzi o takie zabawy. Ja stawiam jakby na bezpieczeństwo. Nie mam worka pieniędzy, żeby po prostu stworzyć coś i to wszystko mogło nie zagrać, więc wolę się zabezpieczyć przed takimi sytuacjami. Wam też polecam, żebyście jak najwięcej stosowali zabezpieczeń w takich sytuacjach. Na zakończenie opowiem Wam jeszcze, co zostało do zrobienia w samochodzie. Wydaje mi się, że może zostało gdzieś z 3 tygodnie pracy przy aucie, jeśli dobrze pójdzie. Przede wszystkim chciałbym odpalić auto. Żeby odpalić ten samochód, to potrzebuję jeszcze skończyć właśnie stricte elektrykę całą. Już tak finalnie, jeśli chodzi o elektrykę kabinową. Postaram się ją połączyć ze starą wiązką od tego silnika i odpalić go na starym kompie, żeby sobie pochodził jakiś czas. Bo to będzie dobrym zabiegiem przed odpaleniem go i strojeniem, żeby go nie doksować po prostu od razu doładowaniem, co mogłoby się skończyć wybuchem motoru. Do tego zabiegu będę musiał ściągnąć jeszcze turbiny, założyć starą wiązkę, połączyć ją, podać prąd, zasilanie, paliwo, paliwowka przede wszystkim mi została cała. Całą paliwowkę postaram się jeszcze Wam przedstawić, pokazać Wam jak się ją tworzy i robi od zera, bo też cała jest do zrobienia. Przykręcić jeszcze trzeba firewalla. Na firewallu oczywiście są wiatraki dodatkowe, o których wspominałem. Do tego jak przykręcimy firewall, to będę w stanie złączyć 2 ostatnie silikony do układu chłodzenia. To też mogę Wam pokazać. No i oczywiście uzbroić całe wnętrze. Zostało tego sporo, bo fotele, pasy, mocowania do pasów, short shifter IRP wleci, którym się bardzo jaram. No i oczywiście całe body na koniec. A jeśli chodzi o laminaty, nigdy tego nie robiłem, trochę się tego boję. Też muszę pociąć budę do tego zabiegu, podciąć tylne nadkola. Tego też nie chciałbym robić, no ale jestem zmuszony, ponieważ koła muszą pójść jeszcze w górę, żeby to wszystko ładnie, równo ten samochód siedział, więc taki zabieg jest wymagany. Body jest od Mikinki, dostałem takie całe body właśnie od M3. One jest ciutkę poszerzone, że to M3 jest jeszcze szersze niż seryjne M3 46, więc myślę jak to złożymy i pomolujemy na czarno, bo taki mam plan, myślę, że to będzie wyglądało kozacko. Wydaje mi się, że to wszystko. Na pewno jeszcze dojdzie kilka różnych jakichś małych rzeczy, elementów, które trzeba zamontować, przykręcić i tak dalej, więc to na pewno wszystko Wam pokażę. A tymczasem piona.